Płyniemy właśnie na Wyspy Książęce. Wyspy Książęce, które tak naprawdę dosłownie nazywane są po turecku Wyspami Czerwonymi. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Okazało się, że żeby popłynąć na Wyspy Książęce, nie musimy doładowywać karty transportu tutaj w Istambule, tylko musimy kupić oddzielne bilety na prom i ten bilet kosztuje 10 lir od osoby w jedną stronę. Mamy w planach odwiedzić dwie wyspy, ich jest w sumie chyba 10, jeśli dobrze pamiętam. Mamy w planach odwiedzić dwie, zobaczymy, czy nam się uda, ale pokażemy Wam, jak one wyglądają. Dopłynęliśmy już na Wyspy Książęce. Jesteśmy na największej wyspie, czyli Buyukada, i zaraz będziemy ją zwiedzać i pokażemy Wam, co tutaj ciekawego można zobaczyć. Zobaczyliśmy na mapie, że jest tutaj wieża zegarowa, więc przyszliśmy ją zobaczyć i właśnie widzicie tę wieżę zegarową za nami. Mohamed jest trochę zawiedziony, że jest bardzo mała i to nie jest tak naprawdę wieża zegarowa, bo ledwo ją widać, ale ja uważam, że jest bardzo klimatyczna. Zresztą jest mała dlatego, że te wyspy tutaj są po prostu małe i nie ma tutaj mnóstwa atrakcji turystycznych, ale to nie zmienia faktu, że są ciekawe i warto tutaj przyjechać. Zresztą pokażemy Wam dlaczego. Ciekawa. Zobaczymy. Jeśli chodzi o część wyspy w pobliżu portu, to tak jak widzieliście, ona jest głównie typowo turystyczna, czyli restauracje, sklepy z pamiątkami i tego typu miejsca. Natomiast poza już są takie miejsca bardziej lokalne. To, co mi osobiście się tutaj bardzo podoba i na co od razu zwróciłam uwagę, to są przepiękne domy. Naprawdę robią ogromne wrażenie, na przykład ten za nami, ale też wiele, wiele innych. Naprawdę przepiękna architektura tutaj na Wyspach Książęcych. Jeśli planujecie przyjechać na Wyspy Książęce, to zdecydowanie polecamy Wam przyjechać w tygodniu, dlatego że w weekend tutaj musi być bardzo dużo ludzi. Tak naprawdę w Stambule nie ma miejsca, w którym można było odpocząć, nie ma plaży, na którą można byłoby pójść. Jeśli ktoś chce popływać, odpocząć na plaży, to musi wyjechać poza miasto albo przyjechać właśnie tutaj na Wyspy Książęce. Dlatego jeżeli się tutaj wybieracie, to polecamy w tygodniu. My jesteśmy w poniedziałek i jest sporo ludzi, ale zdecydowanie mniej niż byłoby w weekendy. Tutaj w okolicach portu można też wypożyczyć sobie na przykład rowery i jeździć po wyspie rowerem.
My tego nie zrobiliśmy, dlatego że jechanie rowerem pod górę to też żadna przyjemność i znacznie lżej i łatwiej jest nam po prostu przejść pieszo. Ale jeśli macie ochotę wypożyczyć sobie rower i pojeździć, to jest taka możliwość. Budynek, który widzicie za mną, powstał początkowo jako luksusowy hotel i kasyno, ale już kilka lat później został sprzedany. I kupiła go żona pewnego Greka, a następnie oddała kościołowi i tak powstał tutaj sierociniec. Budynek przez kilkadziesiąt lat funkcjonował jako sierociniec, a później został opuszczony i tak też stoi do tej pory. Jak widzicie, wszystko niszczeje, rozpada się, do tego budynku nawet nie można już teraz wejść. Natomiast najciekawsze jest to, że jest to największy drewniany budynek w całej Europie i drugi co do wielkości na świecie. Przykro, że taki zabytek, największy drewniany budynek w całej Europie, na całym kontynencie, jest zostawiony sam sobie i cały się po prostu niszczy, ale niestety tak to teraz wygląda. Przyszliśmy tutaj dlatego, że ja bardzo lubię opuszczone miejsca i nalegałam, żeby zobaczyć również ten były sierociniec. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj się zapada. Cały dach tego budynku jest już zapadnięty. Tutaj przy schodach też był taki niższy daszek, to też już jest wszystko zarwane. No okropnie zniszczony. Tam jest punkt widokowy, jedna chyba z największych atrakcji tutaj na wyspie, ale niestety nie wejdziemy na górę, bo nie mamy siły. Co prawda wyspa jest naprawdę mała i jak się popatrzy, ile jest kilometrów do przejścia z jednego punktu do drugiego, to jest bardzo niewiele, ale chodzi się tutaj po prostu z góry na dół i jest naprawdę bardzo męczące, szczególnie kiedy jest gorąco, tak jak dzisiaj. Dlatego my odpuszczamy, nie idziemy na punkt widokowy, tylko wracamy już do miasta. Nie poszliśmy na punkt widokowy, który jest wysoko, bo już nie mieliśmy siły, ale w zamian za to przyszliśmy na taki, który jest niżej i który jest dosyć blisko, ale zobaczcie, jakie są z niego piękne widoki. Tam widać drugą wyspę z Wysp Książęcych. Jest naprawdę przepięknie. Ten punkt widokowy akurat jest dobry na oglądanie zachodu słońca, ale my nie zostaniemy tutaj aż tak długo, więc mamy to miejsce tylko w dzień. Tak czy inaczej, naprawdę jest tutaj przepięknie. Jak możemy na razie podsumować Wyspy Książęce? Dużo chodzenia, dużo ścieżek pieszych, rowerowych. Można sobie tutaj fajnie, aktywnie spędzić czas. Mohamed jest już zmęczony. Można sobie pochodzić tutaj po lesie. Jest bardzo miło, cicho, nie ma ludzi, sympatycznie. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to to, że jest trochę syfu, że ludzie wyrzucają śmieci między drzewa, butelki z wodą, butelki po wodzie i w ogóle się tym nie przejmują. Nie zabierają tych rzeczy ze sobą. Trochę mnie to razi. Ale poza tym, jeśli chodzi o widoki, to jest naprawdę bardzo ładnie, przynajmniej tutaj na tej wyspie. Zobaczcie też tutaj, o wiele lepiej widać i nawet w całości ten budynek sierocińca. Naprawdę on jest ogromny, jest położony na wzgórzu, więc nawet widać go, jeżeli się tutaj płynie promem ze Stambułu. Jest naprawdę wielki, a tutaj widać go w całości. Tutaj też widać lepiej, jak bardzo ten budynek jest zniszczony. Jeżeli w najbliższym czasie nikt się nie zajmie jego utrzymaniem, jakąś renowacją, to za kilka lat tego budynku już całkowicie nie będzie. Najwyższe piętro już praktycznie jest zawalone. Nie wiem, czy widzicie, bo to jest jednak dosyć daleko, ale w środku praktycznie najwyższe piętro jest już całe zapadnięte. Jak już skończycie zwiedzanie wyspy, to przyjdźcie sobie na spacer tutaj nad wodę. Co prawda mogło być przyjemniej, mogła być tu jakaś plaża, której nie ma, ale i tak jest całkiem miło. Przynajmniej wiatr wieje i można sobie spokojnie posiedzieć i odpocząć. Nic nam więcej nie potrzeba.
To jest to, o czym Wam mówiłam wcześniej, czyli te piękne domy. Tutaj nad morzem jest ich naprawdę całe mnóstwo. Kończymy naszą wycieczkę na Wyspy Książęce. Mieliśmy w planach odwiedzić 2 wyspy, ale ostatecznie zostaliśmy tylko na jednej, dlatego że i tak chodzenie wszędzie tutaj pieszo trochę nas zmęczyło. Jeżeli planujecie zobaczyć więcej niż jedną wyspę tego samego dnia, to na pewno musicie wyjechać dużo wcześniej ze Stambułu, ale myślę, że jedna wyspa na dzień zdecydowanie wystarczy. To już koniec dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.